Czas wyruszyć w kolejną podróż. Zabieramy Was na Bliski Wschód, do kraju drzew cedrowych, wspaniałych ludzi, starożytnych zabytków i zawirowań politycznych. Zabieramy Was do Libanu. Wylądowaliśmy w Bejrucie. Na szczęście udało nam się przekroczyć granicę, bo z tym mogły być problemy z naszą pieczątką z granicy izraelsko-jordańskiej, ale jesteśmy w Bejrucie. Niestety dzisiejszy pierwszy dzień spędziliśmy pół dnia praktycznie w hotelu z racji tego, że wiał ogromny wiatr i dalej jest bardzo wietrznie, więc pierwszym naszym przystankiem będzie Narodowe Muzeum w Bejrucie, gdzie Was najpierw zabierzemy. Narodowe Muzeum Bejrutu znajdowało się w 1975 roku na linii frontu między siłami Syrii, Izraela i Libanu. Przez to wiele eksponatów niestety ucierpiało. Jedynym ratunkiem dla nich było pokrywanie ich cementem i zamurowywanie ich. Bez względu na to, czy jesteś fanatykiem historii, czy też nie, na pewno warto wybrać się do tutejszego muzeum, chociażby po to, żeby zorientować się, jak bardzo bogata jest kultura Libanu. Bo Bejrut to typowo arabski miszmasz, a także nowoczesne hotele i budynki. Naszą pierwszą libańską ucztę zaczynamy w Cafe M Nazih w Bejrucie. Świetny klimat w knajpie, za to samo obsługa, ale zamówiliśmy sobie kilka meze, czyli przystawek, które będziemy zaraz wspólnie testować. Najsłynniejsze i najbardziej romantyczne miejsce Bejrutu, czyli Pigeons Rock. Możecie sobie wypożyczyć łódeczkę, która opłynie te skały dookoła, ale przyjdźcie też o zachodzie słońca, ponoć jest przepięknie. No cóż, dzisiejszy dzień chyba znowu nie możemy zaliczyć do udanych. Próbowaliśmy dostać się do Baalbek. Kupiliśmy nawet sobie łańcuchy na koła, ale okazało się, że po 50 metrów łańcuchy pękły, a kolejnych 100 metrów dalej okazało się, że droga jest jednak totalnie zamknięta, więc musieliśmy zawrócić. No więc pomyśleliśmy, że skoro nie Baalbek, to może chociaż wodospad Batara, który jest bardzo piękny, który też mieliśmy w planie odwiedzić. Jednak okazuje się, że i tutaj droga jest zamknięta, więc nie będziemy w stanie przejechać z naszymi niestety zepsutymi łańcuchami. I po nieudanych próbach dotarcia do Baalbek i wodospadów Batara dotarliśmy do Tripoli, czyli drugiego co do wielkości miasta w Libanie. A będąc w Tripolisie, musicie koniecznie zaglądnąć na śniadanie, przede wszystkim na śniadanie do knajpy Akra. Wygląda, powiem szczerze, dosyć tak nowocześnie, jak na tutejsze standardy, nawet bardzo nowocześnie, nawet bardzo europejsko. Ale nie spodziewajcie się, że znajdziecie tutaj menu po angielsku, tylko po arabsku. Pokażemy Wam, co tutaj zjemy. A to jest menu i nasza karta zamówienia. Jakbyście mieli wątpliwości, tutaj jest fatta, a tutaj jest to danie, którego nazwy nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Zamówiliśmy dwie rzeczy, a zobaczcie, co mamy na stole. To właśnie w libańskim Tripoli zobaczycie największy fort w całym Libanie, czyli tutejszą cytadelę, która została zbudowana przez krzyżowców w czasie pierwszej krucjaty i uznawany jest ten fort za nie do zdobycia.
Jadąc z Tripoli nie zapomnijcie odwiedzić tutejszych suków, czyli targowisk, pomiędzy którymi są umieszczone meczety, medresy, nieczynne już dzisiaj hamamy. Pomiędzy sukami w Tripoli zobaczycie mnóstwo malutkich meczetów. Pamiętajcie jednak, że w czasie modlitwy nie wolno wejść, więc musicie poczekać, aż skończy się modlitwa. I niestety do wielkiego meczetu w Tripolisie nie wejdziemy, bo jest aktualnie zamknięty. Otwierany jest tylko na modlitwę, a jako niemuzułmanie w czasie modlitwy wejść do środka nie możemy. Jak wiecie, uwielbiamy także miejsca opuszczone w podróży, dlatego często ich wyszukujemy i docieramy tak do opuszczonej stacji kolejowej, która jeszcze działała w 1911 roku i to tutaj kończyła swój kurs słynna Orient Express. Jeżeli kojarzycie brazylijskiego architekta modernizmu Oscara Niemeyera, pamiętajcie, że w Tripoli znajdziecie jego park. Niemeyer tworzył tutaj park Expo, który niestety jego budowę przerwała wojna domowa w Libanie i po dziś dzień te wszystkie jego dzieła stoją i grożą zawaleniem. Pierwszy raz spotykamy się z taką akustyką. Nie wiem, czy to słyszycie, ale patrzcie tutaj. Rude i czarne! Jadąc z Tripolis w kierunku Byblos z wybrzeżem zobaczycie maleńką wioskę rybacką Anfej, która nazywana jest libańskim Santorini ze względu na biało-niebieskie kamieniczki i kolorowe wiatraki na wybrzeżu. I docieramy do Tyru, czyli miasteczka głównego wypoczynkowego dla Bejrutczyków na południe od Bejrutu. Jest to także miasto kontrolowane przez Hezbollah, uznawane przez wiele państw świata za organizację terrorystyczną. Na każdym kroku widzimy żółto-zielone flagi Hezbollahu, a także wizerunki generała Sulejmaniego. Docieramy do tyreńskich suków, czyli miejsca, gdzie możecie kupić wszystko i nic. Chińszczyznę i coś arabskiego. I jedzenie, i ubrania. Dosłownie wszystko. Będzie libańska pizza, cieniusieńkie ciasto, będzie mięso na niej, będzie pomidorek, będzie słodka papryka i troszkę cebuli. Patrzcie, jak to się robi. I oto nadchodzi libańska pizza. Zajebista. Tyre to przede wszystkim potęga fenicka, to stąd szły podwoje w kierunku Kartaginy czy Kadyksu. Ale także Tyre znajdziecie ruiny rzymskie, do których was właśnie zabieramy. Jak wiecie, sytuacja między Izraelem a Libanem jest bardzo napięta od wielu lat, a granica jest zamknięta. Ale były takie czasy i te tory za mną pamiętają takie czasy, gdy granica była otwarta, a stąd odjeżdżał pociąg w kierunku izraelskiej Haify. Mówi się, że wizyta w Tyre byłaby niekompletna bez wizyty w tutejszym hipodromie. A nie wiem, czy wiecie, ale tutejszy hipodrom jest jednym z największych hipodromów starożytnego Rzymu na świecie. I tak odnośnie życzliwości Libańczyków, nie byłam w stanie nagrać tej sytuacji, bo było to dosyć niebezpieczne, ale właśnie dostaliśmy kiść bananów z paki ciężarówki, którą podano nam przez okno jadąc samochodem. A będąc w nadmorskim Sydonie, nie zapomnijcie odwiedzić także tutejszego zamku. Pochodzi on z XIII wieku, należał do krzyżowców i był wielokrotnie niszczony i odbudowywany.
zapomnijcie zaglądać także do tutejszych suków. Dużo wąższe korytarze, możecie tutaj wszystko dostać, a także zreperować sobie buty czy jakieś ubrania. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Sydonie to Caravanserai, czyli miejsce, w którym mogli nocować przybysze ze swoimi karawanami. Pomimo tego, że Liban ma przepiękne zabytki i wspaniałą historię, musicie wiedzieć, że niestety Liban zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone wybrzeże Morza Śródziemnego. Mieliśmy to szczęście, że perła Libanu, czyli Dżejta Grotto, która była zamknięta przez ostatni ponad miesiąc, od dzisiaj jest otwarta, więc uda nam się ją zobaczyć. Ponoć w środku nie można kręcić ani robić zdjęć, będziemy to sprawdzać, ale jeżeli się nam to nie uda, to będziemy niestety mogli Wam tylko opowiedzieć, jak było. Bilet do Dżejta Grotto kosztuje $12. Najpierw wjeżdża się kolejką linową do górnej jaskini, natomiast później eksplorować będziemy dolną jaskinię, do której będziemy podróżować łódką. Coś tam się udało nagrać, aczkolwiek przed wejściem do obu grot musicie zostawić aparaty, telefony. Nam się ukradkiem udało przemycić GoPro, ale zapytaliśmy się też na wejściu, dlaczego nie można kręcić ani robić zdjęć i powiedziano nam, że ludzie po prostu zaczęli się strasznie wspinać po tych skałach i stalaktytach i to niszczyło jaskinię, dlatego nie można robić zdjęć. Wodospady Batara, czyli wodospady Trzech Mostów, podejście numer 2. Nie udało nam się dać kilka dni temu. Dzisiaj robimy drugie podejście. Czy nam się uda? Nie wiem. Patrząc na warunki pogodowe i na to, ile jest śniegu dookoła, nie jestem tego pewna. Dojechaliśmy 4 km od wodospadu. Jest mgła, zaspy 2-3 metrowe. Nie dojedziemy w wodospadzie Batara do Ciebie. Będziemy musieli kiedyś wrócić do Libanu. W Libanie w miejscowości Annaja znajdziecie niesamowity monaster ojca Szarbela, czyli świętego ascety, pustelnika. Osoby, która przez całe swoje życie próbowała zadbać o to, by nastał pokój między muzułmanami a chrześcijanami. Ojciec Szarbel znany jest przede wszystkim z cudów uzdrawiania wielu ludzi z całego świata. Mimo że zmarł w 1898 roku, przez ponad 60 lat jego ciało zachowywało temperaturę ciała zdrowego, żywego człowieka, a z jego ciała ulewała się niesamowita ciecz, która miała właściwości uzdrawiające. A tak jeszcze, żeby nie było za nudno w tym Libanie, to jeszcze mamy flaka w kole i Piotruś musi zmieniać koło. Przygody przygodami. Ale czas wreszcie zobaczyć piękne miasteczko Byblos, czyli miasto, w którym początki miał alfabet i na zawsze zmienił już sposób komunikowania się na świecie. Widać, że suki w Byblos są nieco bardziej pod turystów zrobione i są dużo bardziej zadbane i odrestaurowane, ale pamiętajcie, że musicie tutaj wciąż przyjść i na pewno znajdziecie tutaj dużo pamiątek. Za czasów fenickich Byblos tak naprawdę nie nazywało się Byblos. Tą nazwę miasto zyskało od Greków, jako że Grecy przyjeżdżali tutaj kupować papirus, a z greckiego Byblos to właśnie papirus. A nieopodal Byblos macie małą wioskę rybacką Batrun, której siedzibę swoją ma biskup kościoła maronickiego, stąd tutaj zobaczycie mnóstwo kościołów maronickich właśnie. W Libanie chyba nie ma takiego miejsca, w którym Fenicjanie nie odcisnęli swojego pięta, nie zostawili po sobie śladów. Także w Batrun zobaczycie fenicką ścianę, która niegdyś była falochronem. Jako że
tak łatwo się nie poddajemy, a na Baalbek zależało nam bardzo, udało nam się dzisiaj przy drugim podejściu tutaj wreszcie dotrzeć. A Baalbek dlaczego jest takie sławne? Dlatego, że jest to ponoć największy wybudowany przez starożytnych Rzymian kompleks na świecie. Świątynia Jupitera w Baalbek jest ponoć 2 razy większa od Partenonu na Akropolu. Kolumny, z których zachowało się dzisiaj tylko 6, są to największe kolumny odkryte na świecie ze świata starożytnego. Zastanawiające jest to, jak w czasach starożytnych można było zbudować coś tak ogromnego i przenosić tak olbrzymie bloki skalne. Mówi się o olbrzymach, którzy byli potomkami aniołów i to oni właśnie mieli odpowiadać za budowę tego pięknego kompleksu. Świątynia Bachusa, czyli boga winorośli, chyba nie powinna nikogo dziwić właśnie w tej lokalizacji, jako że Baalbek jest otoczone winoroślami i winnicami. Idziemy polować na jedzonko lokalne na tutejszym suku w Baalbek. Zobaczymy, co upolujemy. Na ten deser czekajcie bardzo długo. Chodzi o kenefę, czyli słodki zapiekany ser. Podawany tutaj jest w bułce z dużą ilością miodu i pistacji. Jeśli nie wiecie, gdzie leży Baalbek na mapie Libanu, leży on bardzo blisko granicy z Syrią na wschodzie Libanu. Jest to także teren kontrolowany przez Hezbollah. Libańskie władze przymykają oko ze względu na też bliskość granicy z Syrią. I z tego też względu zobaczycie tutaj przy wyjeździe z miasta sporo obozów uchodźców syryjskich. Chcieliśmy wam powiedzieć ogólnie o cenach jedzenia w Bejrucie, bo to nie jest takie banalne. Wydawać by się mogło, że Bliski Wschód, ceny jedzenia mogą być bardzo przystępne, ale w Bejrucie niestety nie udało nam się naprawdę znaleźć takiej typowo lokalnej knajpki, gdzie zapłacilibyśmy za jedzenie grosze. Chyba że mowa tutaj o falafelach. Miejsca z falafelami faktycznie są bardzo tanie. Będąc w Bejrucie możecie także wybrać się na krótką wycieczkę 25-kilometrową do Our Lady of Lebanon i Notre Dame libańskie. Możecie tutaj wjechać kolejką albo przyjechać samochodem. Jest to miejsce pielgrzymów chrześcijańskich, ale znajdziecie tutaj także polski akcent. Będąc aktualnie w Libanie, musicie wiedzieć, że od października trwają tutaj protesty antyrządowe związane z kryzysem gospodarczym i społecznym. Mówi się zresztą, że kryzys ten trwa jeszcze od wybuchu wojny domowej w 1975 roku. Od tego czasu Liban nie podźwignął się z tego kryzysu. Plac Męczenników w Bejrucie jest to takie centrum miasta, gdzie odbywają się wszystkie demonstracje, protesty i wydarzenia kulturalne i społeczne tego miasta. Jest to także taka umowna granica między wschodem i zachodem, a do tego mamy tutaj w jednym miejscu kilka meczetów i kilka kościołów chrześcijańskich. I czas wreszcie zobaczyć największy meczet w Libanie, czyli błękitny meczet, inaczej meczet Mohameda Al-Amina. Został ukończony w 2008 roku. Pamiętajmy, przed wejściem kobiety zakrywają głowę i wszyscy ściągamy buty. Mamy okazję dzisiaj obserwować obchody 15. rocznicy zamordowania premiera Harir Rafiki, który został zamordowany do dzisiaj nie wiadomo przez kogo. Mówi się potajemnie o Syryjczykach. Po tym wydarzeniu mnóstwo ludzi wyszło na ulicę w Libanie i wtedy dopiero Syryjczycy i syryjskie wojsko opuścili Liban. Niestety nie możemy się dostać w Bejrucie pod parlament, jako że wszystkie budynki parlamentarne i rządowe są zablokowane barykadami i obstawione mnóstwem wojska. Będąc w Bejrucie oczywiście musicie zaglądać do tutejszych suków, jednak te suki nie mają za bardzo nic wspólnego z takimi typowo arabskimi sukami, bo wygląda to raczej jako typowa galeria. Bejrut jest taką właśnie mieszanką religijno-społeczną. Z jednej strony mamy chrześcijan, mamy muzułmanów, mamy Żydów, z drugiej strony mamy też tutaj taką wyraźną granicę między wschodem i zachodem, między
światem arabskim, a światem zachodu. Musicie wiedzieć, że wojna domowa w Libanie niestety mocno zrujnowała Bejrut. Zresztą Bejrut nazywany jest Feniksem, jako że był 7 razy niszczony i odbudowywany. I tak po zakończeniu wojny domowej mieszkańcy Bejrutu wszyscy razem postanowili odbudować to miasto. Widać, że w wielu przypadkach, szczególnie na Starym Mieście, jest to zakończone sukcesem, ale są także takie dzielnice w Bejrucie, po których wciąż widać ślady wojny domowej. Za mną pałac premiera. Tak wygląda właśnie sytuacja w pałacu premiera. Niestety za pałacem premiera są rzymskie, starożytne ruiny łaźni rzymskich, a także słynny plac ze słynną wieżą zegarową, do której również jest w tym momencie zamknięte dojście. Ciekawą sprawą w Libanie jest tutejsza waluta, czyli funt libański. Tak do niedawna, jeszcze przed kryzysem, ten funt był na stałe usztywniony z kursem dolara. To jest 1 dolar wynosił 1500 funtów libańskich. Dzisiaj w kantorach poprzez sytuację gospodarczą wymieniamy 1 dolara na 2200 funtów i wahania kursów są zmienne codziennie. Co ciekawe, poza granicami Libanu mieszka więcej Libańczyków niż w samym Libanie. I tak mówi się, że około 8 do 14 milionów Libańczyków mieszka poza granicami Libanu, z czego olbrzymia większość mieszka w Brazylii. A na zachód słońca musicie wrócić w jedno bardzo ważne miejsce w Bejrucie, czyli jest to Pigeon Rocks o zachodzie słońca. I tak, czas zakończyć i podsumować nasz wyjazd do Libanu. W Libanie spędziliśmy 7 dni. Dostaliśmy się tam korzystając z linii lotniczej Ryanair, przemieszczając się między Maltą, Cyprem i Bejrutem. I oczywiście drogę powrotną. Za bilety od osoby zapłaciliśmy 46 euro, a po Libanie poruszaliśmy się autem, które wynajęliśmy z wypożyczalni Budget, płacąc za auto 98 dolarów i dodatkowo 60 dolarów za ubezpieczenie. Liban jest zupełnie innym krajem niż pozostałe kraje Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim nie macie tutaj widoków pustynnych, bo w Libanie w ogóle nie ma pustyni. Zwiedzanie głównie opiera się na starożytnych ruinach, na chrześcijańsko-arabskich miastach, czy też górach. Musicie także wiedzieć, że Liban jest bardzo liberalny i multikulturowy. Ale na pewno spodoba się on każdemu, kto szuka czegoś nieoczywistego. Musicie wiedzieć, że wybierając się do Libanu, możecie zostać niewpuszczeni na terytorium Libanu, jeżeli macie jakikolwiek ślad pobytu w Izraelu. Tyczy się to również pieczątek podczas przekraczania granicy izraelsko-jordańskiej. A więcej informacji o tym, jak przekraczać granicę z Libanem mając taką pieczątkę, znajdziecie w naszym poście, a link do tego postu znajdziecie w opisie na dole pod filmem. Liban jest przede wszystkim pięknym, pełnym zabytków i wspaniałych ludzi krajem. Naszym głównym powodem była zdecydowanie pogoda, która była bardzo kapryśna i mieliśmy wiele problemów z tym, by dostać się do wszystkich miejsc, które sobie zaplanowaliśmy. Dlatego następnym razem pewnie wybralibyśmy nieco inną porę roku na zwiedzanie Libanu. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten vlog z Libanu, a jeżeli tak, to prosimy o łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję naszego kanału. Dzięki wielkie za wspólną podróż po Libanie!